Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam prostą Nokię 105. I zobaczcie, telefon nie posiada praktycznie żadnych elementów tutaj na boku, na tyle obudowy. Tu widzimy tylko u samej góry posiada diodę, która służy jako funkcja latarki. Tutaj mamy port na nasze ładowanie z tym cienkim bolcem i po drugiej stronie na słuchawki 3,5 jack. Tu jeszcze widzimy na samym dole otwór na nasz mikrofon i tutaj dwa takie mini otwory na tylnej ściance. Są to otwory na główny głośnik i jeszcze napis marki Nokia. Pod klapką baterii widzimy baterię. Bateria oryginalna to BL5C. Taka bateria, zobaczmy, tutaj nie widzimy dokładnych danych, a widzimy, że została wyprodukowana w Meksyku bodajże. Bardzo ciekawe. I zobaczymy sobie teraz pod nalepką e-mail, w tym przypadku Microsoft produkował tę Nokię, więc Nokia musi być dość młoda. Model tego telefonu 105, wersja softu, nasz e-mail i telefon został produkowany w Wietnamie. Marka Nokia produkowała również telefony w Indiach, w Chinach, w Niemczech, w Finlandii, w Węgrzech, w Rumunii. No było dość dużo tych państw, w których Nokia produkowała telefony, swoje modele. I teraz sobie uruchomimy nasz telefon i zobaczymy tutaj podstawowe funkcje tego telefonu, jak to wszystko wygląda. Posłuchamy sobie dźwięki, jeśli są jakieś ciekawe. I zobaczmy nasze menu w tej Nokii. Menu już jest dość nowoczesne, więc Nokia musi być bardzo młoda. Zobaczymy sobie kodem tym prostym, serwisowym, z jakiego roku ta Nokia pochodzi. Gwiazdka, kratka, 4,0 kratka. I tu widzimy rok 2013, więc już jest ten przełom, kiedy Microsoft przejął tę Nokię. No prawie 2014, bo jak widzimy, prawie 2014, dlatego że 12 grudzień, 13 w 2013 roku w grudniu, 11 grudnia. Tutaj przez pomyłkę wyłączyłem telefon i wchodzimy sobie teraz w menu. Tu mamy wiadomości, u samej góry napisz nowa wiadomość. Wiadomości się pisze bardzo wygodnie, dlatego że klawiatura jest dość w dużych rozmiarach, numeryczna i mięciutko się fajnie tutaj funkcjonuje tą klawiaturką. I tutaj widzimy dalej, zobaczmy nasze kontakty, następnie spis połączeń, ustawienia, tutaj ustawienia dźwięku, wyświetlacza, profili, połączeń telefonu, takie tutaj drobne rzeczy, zegar, czyli nasz budzik, radio. No radio działa, jeśli podłączymy sobie słuchawki, następnie przypomnienia, nasze gierki. Tu mamy dość sporo gierek, jak widzicie, 1, 2, 3, 4, 5 gierek. My sobie lecimy od góry. To jakieś bardzo proste gierki na tym telefonie. Poziom pierwszy. Ale widzę, że nie jest ciekawa gierka, więc przejdziemy sobie dalej do innej gierki. I następna gierka. Sami widzicie, że telefon pochodzi z 2014 roku prawie. No i nie ma tutaj dość ciekawych gier. No teraz dopiero jakaś fajniejsza gierka. Te kuleczki widzę. Były telefony o wiele starsze i miały o wiele fajniejsze gierki. No i przechodzimy do następnej gierki. Sudoku. Oczywiście, jeśli ktoś lubi matematykę, to na pewno Sudoku będzie lubiał.
I kolejna gierka. Ostatnia, czyli nasz Snake. Nowoczesny Snake oczywiście. I tak on wygląda w tej Nokii. Co można powiedzieć na plus tej Nokii, to to, że jest bardzo naprawdę szybka. Zobaczcie, jak szybko wychodzi z gierki. Bardzo szybko wychodzi i bardzo szybko można wejść z powrotem. Tu jeszcze dodatki, kalkulator, konwerter, rozliczenia, minutnik, kalendarz, stoper, no i nasza wcześniej wspomniana latareczka. Oczywiście latarka nie jest mocna. Najlepsze latarki to były w Sony Ericssonach, tak powiem szczerze, z tych starszych, na przykład K750, W800, W810. Tamto latareczki dawały światło naprawdę bardzo jasno. I co jeszcze? Aha, jeszcze sprawdzimy sobie tutaj jeszcze te nasze dźwięki, które wcześniej się opuściło. No i chwilkę mi zeszło, żeby te dźwięki tutaj poszukać w tym telefonie. No i posłuchamy sobie dźwięki, jakie zostały ugrane przez producenta. I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki w tym telefoniku. I to wszystko, jeśli chodzi o ten telefon. O tej podstawowe funkcje tego telefoniku. Widzicie, nawet nie posiada on aparatu fotograficznego, no ale w tym przypadku Nokia przeważnie dawała najzwyklejszy aparacik VGA 0,3 megapikselowy. No i teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. I ściągamy tą klapkę. Wyciągamy naszą baterię, kartę SIM i tutaj kartę pamięci, jeśli oczywiście jest, ale w tym przypadku karty pamięci nie mamy. No i teraz odkręcamy tutaj dwie śrubeczki, tu jedna i tu druga. Są to śrubeczki w tym przypadku gwiazdkowe, troszkę mniejsze jak w Nokii 310. I tutaj zobaczcie, dwie śrubeczki, odkładamy sobie na bok w tej Nokii i teraz tutaj postaramy się tutaj wymontować całą naszą obudowę. Tutaj z tej strony ona jest tak złożona, że nie podwiązamy tutaj z tej strony, gdzie jest obudowa przednia, tylko z tyłu właśnie obudowy w korpusie. O, i widzimy,
Może zrobimy najlepiej tak, że po prostu wypychamy ten cały przód, wypychamy na zewnątrz nasz cały tył. Zobaczcie. W ten sposób. Tutaj, jeśli mamy pazurki, to naprawdę bardzo prosto nam tutaj wszystko wychodzi. I zobaczmy, jak fajnie tą Nokię się demontuje. I tak ona wygląda w środku. Bardzo tutaj tandetnie. Jak dla mnie ta Nokia wygląda w środku. No i tutaj membranka. Zobaczmy. Gumowata tutaj w tym przypadku, w tej Nokii. No i tutaj zobaczmy, co tu się znajduje. No i tu mamy plastikową nakładkę naszych klawiszy. I tutaj jeśli chcemy wymienić naszą płytę główną, to oczywiście w bardzo prosty sposób podwadzamy. Tutaj mamy jedną, drugą blokadę, trzecią i czwartą. Podwadzamy między tymi tutaj blokadami z jednej, z drugiej strony. Następnie tutaj u samej góry to samo robimy. I tutaj zobaczcie, już płyta nam całkowicie wyskoczyła. Tu mamy korpusik, w korpusiku znajduje się główny głośnik, kostka, tutaj słuchawek, kostka ładowania. Oczywiście wszystko jest w bardzo prosty sposób wymienne. No i tutaj nasz wyświetlacz. Tu mamy ramkę naszej membranki, klawiatury. A tu są z tyłu zaczaski tej membranki. Tutaj 4, więc sobie musimy to wybić na zewnątrz. Oczywiście delikatnie, bo ona jest delikatna. Ta rameczka z bardzo kiepskiej jakości tutaj materiałów. O, i widzicie, nam to wyskoczyło. I teraz jeszcze dobierzemy się do naszego wyświetlacza. Tutaj wyświetlacz, wybijamy sobie naciskając z jednej i z drugiej strony. I zobaczmy, tutaj nasz wyświetlacz w tym przypadku jest lutowany do naszej płyty. Oczywiście kiedywych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.